Dzień dobry, z tej strony Marek. Witam Was serdecznie jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, wskazać takie najczęstsze błędy, które się zdarzają niestety przy urządzaniu salonu. Lecz nie tylko Wam chcę je wskazać, ale również powiedzieć, jakie można wyeliminować, usunąć nieraz tanio, za darmo. Powiem, jak zrobić światło, którego nie mamy w salonie. Pokażę, do czego są nam rolki z papieru toaletowego przy aranżacji wnętrz. Tak więc zapraszam. Punkt pierwszy to zasłony. I od razu nam się przydadzą te rolki z papieru toaletowego. Zaraz zobaczycie. Zasłony, jeżeli występują w naszym mieszkaniu, to bardzo mocno wpływają na kształt, na wygląd danego pomieszczenia, ponieważ one są zazwyczaj duże, duża płaszczyzna. Dlatego nie mogą wyglądać niechlujnie. Po pierwsze, o czym już wspominałem, takie zasłony nie mogą wisieć zaraz nad oknem, tylko powinny być powieszone wyżej. Jeżeli mamy normalną wysokość pomieszczenia, czyli takie 260 cm, to najlepiej dać je zaraz pod sufitem lub nawet na suficie. Ponadto powinny one przynajmniej minimalnie 15 cm wychodzić za ramę okienną, a nie zakrywać tylko samo okno. I co ważne, powinny ładnie, równo wisieć. I to jest bardzo ważne. Po pierwsze, nieraz zdarza się, że takie zasłony są pomięte, niewyprasowane. O tym w ogóle już nie będę rozmawiał, bo chyba sami czujecie, że coś jest nie tak. Ale druga sprawa, szczególnie gdy mamy dwie zasłony z lewej i prawej strony, to często zdarza się tak, że one są nierówno powieszone. Po prostu jedna bardziej zwinięta, druga mniej zwinięta. Te oczka u góry są nierówno. A można to tak naprawdę właśnie w prosty sposób wyeliminować i naprawić. Zobaczcie. Wystarczy kilka rolek po papierze toaletowym, ręcznikach papierowych, etc. Zakładamy teraz taki dystans na karnisz od strony okna oczywiście. Dzięki temu wszystkie te odstępy będą równe. Proste, tanie, szybko. Może nie od razu zbierzecie wszystkie te rolki po papierze, ale ogólnie zakłada się to szybko. I później idzie jak spłatka. Zasłony w domu to duża płaszczyzna i wystarczy tak naprawdę trochę poprawić ich wygląd, a wpłyną one pozytywnie na całość naszego pomieszczenia. Drugi problem, który czasem bywa i który czasem robimy nieświadomie, to taka niespójność we wnętrzu. Kto z Was, będąc w sklepie wnętrzarskim, na pchlim targu, w jakimś markecie, nie zobaczył, o, fajna ramka, o, ładne świeczki, o, fajny wazon i tak dalej, a kupię to, ładny stolik, tak, będzie fajnie wyglądał i tak, ta pojedyncza rzecz może być ładna, może fajnie wyglądać. Tylko jeżeli będziemy kupowali tą pojedynczą rzecz, nie z myślą o tym, gdzie to będzie stało, przy czym to będzie stało, jak to będzie się komponowało w całości, jak to będzie wyglądało ten stolik z drugim stołem, z fotelem, z sofą, dekoracja jedna z drugą, to tak naprawdę może być wręcz kicz. Idąc na zakupy, czy kupując jakąkolwiek rzecz, zawsze trzeba patrzeć na całość. Nie mówię na całe mieszkanie, ale przynajmniej na to jedno pomieszczenie. Jak to wpłynie na to pomieszczenie, jak to będzie się komponowało z innymi rzeczami. Eklektyzm jest bardzo trudnym stylem. I po pierwsze, tutaj umiar też jest wskazany. Po drugie, naprawdę trudno jest zrobić tak, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Co bym zrobił, gdyby okazało się, że wchodzę powiedzmy do takiego wnętrza i widzę, że jest o dużo za dużo wszystkiego. Najchętniej i najlepiej usunąłbym wszystko. Dosłownie wszystko i poradziłbym teraz postawić 2-3 rzeczy, które według Ciebie, dla Ciebie jest takie must have. Co albo masz do tego wielki jakiś sentyment, albo po prostu uważasz, że to jest bardzo ładne. Te 2-3 rzeczy. Resztę schowałbym na jakiś czas. Po kilku dniach zastanowił się, czy tamte rzeczy są faktycznie niezbędne, czy przydałyby się, czy one dodałyby uroku temu pomieszczeniu. Jeżeli tak, to raczej wymieniłbym jedną rzecz na drugą, ewentualnie dodał maks jedną rzecz. A resztę co? Spieniężyć. Sprzedać. Przyda się pewnie trochę pieniędzy. Trzeci punkt. Wiem, że nie każdy się z tym zgadza, ponieważ już kiedyś wspominałem o tym i wywołał ten punkt wiele komentarzy.
Ale ja ze swojego zdania się nie wycofuję. Uważam, że dywan powinien być odpowiednich rozmiarów. Naprawdę nie wygląda to ciekawie, gdy mamy mały dywanik tylko pod stolikiem, a cała reszta podłogi jest pusta. Absolutnie nie idźmy w drugą skrajność i nie kładziemy dywanu czy wykładziny w całym pomieszczeniu. Nie róbcie tego, bardzo proszę. Najlepiej, gdy dywan jest w całości, wchodzi delikatnie pod sofę, pod fotel lub całkowicie pod te meble, że widać, że tak troszeczkę jest z drugiej strony. Wtedy takie pomieszczenie zdecydowanie lepiej się prezentuje. Nie powinniśmy iść ani w jednym, ani w drugim kierunku za bardzo. No jak wszystkim po prostu jest potrzebny umiar. Ale uwierzcie, że zdecydowanie ładniej prezentuje się pomieszczenie, jeżeli ten dywan jest takich normalnych wymiarów i jest pod nogami, a nie tylko pod samym stolikiem. Płynnie przechodzę do czwartego punktu. I czwarty punkt to zbyt nudne pomieszczenie. Na pewno nie chciałbym iść w drugim kierunku, o czym jeszcze wspomnę, żeby zrobić zbyt bogato, ale tak niejako to też jest źle. W salonie inaczej. W mieszkaniu, domu powinno być kilka takich punktów, które przykują wzrok, które nadadzą klimatu wnętrzom. To są takie punkty, że jak ktoś wejdzie, to od razu na nie zwróci uwagę i powie, kurde, fajnie. Jak to osiągnąć? Na szczęście nie są to trudne triki. Jeżeli, pytanie właśnie, jeżeli jesteście już po remoncie, to wystarczy dodać jakiś obraz. Można go przecież oprzeć o ścianę, nie trzeba wieszać. Można dodać ciekawą wizualną lampę, można zrobić z mchu jakąś dekorację. Lampy stojące naprawdę mogą być designerskie. Zobaczcie, to są lampy moje akurat z biura i z salonu. I one same w sobie są ciekawe. Czasami wystarczy dać tylko duży wazon i już będzie inaczej. A jeżeli jesteście przed remontem, to można pomyśleć, aby daną ścianę jakoś ciekawie wykonać. Tak, aby pasowało oczywiście do reszty pomieszczenia, do reszty mieszkania. Po prostu starajcie się, aby nie było nudno. To mieszkanie, to pomieszczenie powinno mieć to coś. To coś, że jak wejdziecie nawet za 2-3 lata, to powiecie, podoba mi się nadal. I że czujecie się tam po prostu dobrze. Wy, jeżeli ktoś wejdzie, chociaż nie trzeba aż tak na to mocno zwracać uwagę, ale ktoś na to wejdzie i powie, ale fajna ta lampa, tak? Ale ładny obraz. To informuje od razu, że właśnie ta rzecz przykuwa wzrok. Nie może być tych rzeczy za dużo, bo znowu, czym więcej, tym gorzej, ale 1-2 takie rzeczy zrobią robotę. 5. punkt można szybko streścić. Przerost formy nad treścią. Ile razy widzieliście ładne, teoretycznie designerskie meble, które nie wiadomo jak użytkować? Nie wiem, czy spotkaliście się, a pewnie tak, z sofami, które mają bardzo nisko oparcie, albo siedzisko jest bardzo głębokie, nie wiadomo na tym leżeć, siedzieć, co z tym zrobić, albo stoliki kawowe. Jest sporo takich mebli, które na pierwszy rzut oka są ciekawe, tylko my musimy pamiętać o jednym, że to jasne, ma wyglądać, ale my będziemy to użytkować przez wiele, wiele lat. Dlatego to musi też być funkcjonalne, nie tylko ładne. Tak samo jak z tymi sofami, może być ze stolikami kawowymi. Pięknie wyglądają, lecz nie wiadomo jak postawić na nich filiżankę. Tak jak wspomniałem, trzeba pamiętać, że daną rzecz będziemy używali przez lata. Proponuję, aby się przed zakupem danego mebla przyjrzeli się mu, zastanowili się, jak on będzie w przyszłości funkcjonował. Najlepiej, jeżeli na przykład to jest krzesło, usiąść na tym krześle, pomyśleć podczas imprezy te 2-3 godziny, czy ja spokojnie wysiedzę. Zresztą co tam? Trzeba Wam życzyć. 5-6 godzin na danej imprezie siedzicie. I teraz tak, siedzi Wam się wygodnie, czy po prostu będziecie mieli po jakimś czasie skoliozę, bo to oparcie jest tak dziwnie skonstruowane. Ja wiem, że design jest ważny, lubię ładne rzeczy, tylko niekoniecznie dziwne. Nieraz ta prostota jest ładniejsza niż wyrafinowanie. 6. punkt to oświetlenie. Mówiłem o tym już kilka razy, tak więc nie będę teraz rozwijał tego tematu. Zapraszam wszystkich tutaj do tego odcinka, kto nie widział o tym, jak zaprojektować oświetlenie u siebie w domu. Będę chciał się skupić tutaj bardziej na rozwiązaniu problemu niż omawianiu tego problemu. Wspomnę tylko, że w salonie powinny być takie rodzaje oświetlenia jak światło główne, które oświetli nam całość, światło poboczne i takie nastrojowe. Ale co zrobić, jeżeli na przykład wynajmujecie mieszkanie, tak?
Nie możecie za wielkiego remontu zrobić, no albo kupiliście już takie mieszkanie, teraz nie będziecie rewolucji robić i nie macie tyle oświetlenia, co chcielibyście. Można pomyśleć o czymś takim. Powiedzmy, nie macie w pomieszczeniu, w danym miejscu lampy, kupujecie taką żarówkę, która jest akumulatorem. Wkręcacie ją do danej lampy i już. Tak jak wspomniałem, sama lampa może być ładna, designerska, może Wam ozdobić dane miejsce, a oprócz tego teraz można sobie oświetlić jeszcze to miejsce. Na szczęście w sukurs w takich przypadkach przychodzi nam technologia. Kolejna rzecz to takie 2 w 1. Zdarza się, że kupujemy meble, dekoracje, nie patrząc na ich rozmiar. No jeszcze meble to jasne, zwracamy uwagę, bo no, muszą się nam zmieścić, tak? Przynajmniej zazwyczaj zwracamy uwagę, ale później dokupujemy drugi fotel, dodatkową pufę, a może jakiś stolik i tak naprawdę robi się ciasno. Z dekoracjami jest podobnie. No, wiele osób idzie na ilość, nie na jakość. Tak jak wspomniałem, pojedyncza rzecz może fajnie wyglądać, ale wiele tych pojedynczych rzeczy wygląda już źle. A często jest tak, że stawiając właśnie jeden fotel, drugi fotel, dużą sofę, stolik, jeden, drugi, dekoracje, robi się po prostu bałagan. Czym mniej, często tak jest, że czym mniej, tym lepiej. Moja propozycja jest taka sama, jak wspomniałem wcześniej. Usunąć wszystkie dekoracje, nawet tą pufę usunąć. Jeżeli stolik jakiś dodatkowy, jeżeli mamy jakiś taki pomocnik, dołożyć jedną, 2 rzeczy, które uważacie, że warto, żeby stanęły. A resztę zostawcie na tydzień schowane i zobaczcie, a zazwyczaj tak się okazuje później, że powiecie, no nie, lepiej jest tak, jak teraz jest. Jeżeli nie trafiliście z tą dekoracją, możecie wymienić, a resztę spieniężyć po prostu. Słuchajcie, aranżacja salonu nie jest trudna, tylko musimy, tak jak zresztą do wszystkiego, podejść z wyczuciem. Szczerze, to zazwyczaj mniej rzeczy jest lepsze niż nadmiar tych rzeczy. No nie może być po prostu za dużo, a jeszcze kiczowatych, niefunkcjonalnych przedmiotów. To pomieszczenie jest bardzo intensywnie użytkowane i nie tylko, co jest oczywiste, ma być ładne, lecz ma zachować tą swoją funkcję, którą będziemy użytkować przez wiele, wiele lat. No mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda do stworzenia Waszego idealnego salonu. Jeżeli tak, no to liczę na tą łapkę w górę. Jeżeli nadal tego nie zrobiłeś, to bardzo Cię proszę, przyciśnij dzwoneczek, subskrypcja, aby nic Cię już w przyszłości nie ominęło. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!